Większość z Was wie, jak to jest. Wpada klient po 3 miesiącach i chce dokładnie to samo, co ostatnio. I w tym momencie albo macie zimne poty, albo macie Epsona z serii S. To nie jest przypadek, że te maszyny stoją niemal w każdej drukarni, która żyje z koloru i nie może sobie pozwolić na loterię przy każdym zleceniu. Często słyszymy to na prezentacjach. Potrzebuję maszyny, przy której nie będę musiał tłumaczyć się klientowi z każdego odcienia. Dlatego zrobiliśmy listę konkretów, które padają z Waszych ust najczęściej. Dzisiaj porozmawiamy o nich z Martą i postaramy się odpowiedzieć rzeczowo na najczęściej zadawane pytania. Cześć Marta. Cześć Łukasz. Stoimy wokół ploterów serii S, tych legendarnych, ale w nowej wersji. Coś nowego możesz nam o nim powiedzieć? Zgadza się. Marka Epson wypuściła 3 nowe modele na rynek, następców legendarnych drukarek 40610, Super. 60610 i 80610. I na pierwszy rzut oka widzimy zmianę jakby w kompaktowości, w kolorystyce kadłuba, przede wszystkim w pojemnościach worków, ale też w gamucie kolorystycznym, bo dochodzi nam bardzo fajny zielony kolor. Jaki jest koszt zadruku 1 metra kwadratowego na tych urządzeniach? Koszt druku za metr kwadratowy to średnio 5-8 zł, w jakości premium około 10-11 zł. Ale co ważne, to nie są szacunki. Epson mierzy realne zużycie atramentu dla każdej pracy. Od druku po czyszczenie głowic. Dzięki temu dokładnie wiesz, ile zarabia każdy metr wydruku. Przykładowo, teraz widzicie jedną z grafik, dla której zrobiliśmy kalkulację. A tutaj mamy podane, jak to wygląda w liczbach. I jeszcze jeden przykład, tym razem z większym nasyceniem. Finalnie możemy jak najbardziej na prośbę naszego klienta podliczyć takie koszta w oprogramowaniu, jakie oferuje producent. Także jak widzisz, Łukasz, pełna kontrola kosztów. Jaki jest koszt głowicy drukującej w tych modelach? Łukasz, koszt głowicy to 1600 euro, natomiast ewentualny koszt wymiany głowicy po okresie gwarancyjnym również obejmuje kilka czynników. Uzależnione to jest od modelu urządzenia, od prac serwisowych włożonych jakby w to urządzenie, po diagnostyce serwisanta przede wszystkim, Jasne. ale również takie wyceny robimy indywidualnie. Czyli dzwonię do Ciebie z problemem, do serwisu, serwis wycenia i wtedy jestem Klient pewien. zgłasza nam problem, a my jesteśmy w tym momencie, mamy możliwość jakby zdiagnozować go zdalnie. Jeżeli chodzi o żywotność, przy prawidłowej i regularnej eksploatacji komponenty tego typu mogą w stanie nam posłużyć nawet kilka lat. W razie potrzeby możemy pomóc w ocenie stanu oraz zaproponować jakieś fajne rozwiązania. Kolejne pytanie, które pojawia się na prezentacjach. Czy mój ploter, nowo zakupiony ploter, może mieć przestoje? Urządzenia marki Epson SureColor zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności i wysokiej stabilności druku. Super. Myślę, że takie kilkudniowe przestoje nie powinny mieć absolutnie żadnego wpływu na jakość wydruku. Co w przypadku gwarancji i serwisu tych urządzeń? Drukarki z serii SureColor są objęte standardową 12-miesięczną gwarancją, którą elastycznie możemy rozszerzać sobie wariantami Cover Plusa. Dostępne pakiety w tym momencie obejmują nawet opcję głowicy na półkę, tak zwanego wariantu self-repair, tak? Czyli że klient zakupuje sobie pakiet Cover Plusa, na przykład 3-letniego i w tym dostaje głowicę na półkę do samodzielnej wymiany bez wsparcia techników. Czyli ja mogę sam wymienić sobie taką głowicę w urządzeniu? Jak najbardziej, Łukasz, w momencie stwierdzenia uszkodzenia głowicy sięgasz sobie taką głowicę z półeczki, instalujesz ją indywidualnie, bez wsparcia technika. Jest to tak zwany wariant self-repair, czyli tak naprawdę oszczędzasz czas i nie masz przestojów w druku. Czy są gotowe profile kolorystyczne urządzeń na różne media? Jak to wygląda? Będąc użytkownikiem Epsona, masz dostęp do profili kolorystycznych, które są zawarte w tak zwanej bibliotece Epsona, czyli w dashboardzie. Masz dostęp do około 200 profili tak naprawdę na różne podłoża, w zależności od potrzeb, Twoich potrzeb, na czym potrzebujesz tak naprawdę drukować. Super. Jeżeli potrzebujesz profili na konkretne wybrane media, zgłoś się do nas, my jak najbardziej coś takiego dla Ciebie przygotujemy indywidualnie. Czyli Wy profilujecie dla mnie indywidualnie, ale oprócz tego mam dostępną za darmo bibliotekę tych około 200 profili. Jak najbardziej, Łukasz, w praktyce drukujesz od razu. Jakie są dostępne atramenty i czy można je stosować wymiennie? Mam tutaj na myśli ich pojemności. Dostępna seria to atramenty GS3. Mamy do wyboru 800 ml i 1500. W zależności czego potrzebujesz więcej tak naprawdę. Jeżeli drukujesz więcej apli cyjanowych, włóż sobie worek 1500 ml. Jeżeli potrzebujesz mniejszych pojemności, drukujesz na 800, czyli możemy sobie tak naprawdę miksować te pojemności. Następne pytanie. Czy mogę w moim ploterze wyłączyć korzystanie z białego koloru?
Jak najbardziej tak. Pamiętajmy o tym, że biały kolor mamy tylko w modelu 900. Jest taka możliwość, jeżeli nie drukujemy na białym kolorem, nie potrzebujemy go, nie robimy naddruków, poddruków na foliach transparentnych, wtedy możemy zainstalować klientowi drukarkę na tak zwanym cleanerze. W momencie, kiedy będzie potrzeba powrotu do druku białym atramentem, klient jak najbardziej może zrobić sobie to sam. To jest banalnie proste, robimy to z poziomu ustawień panelu drukarki. Kolejne pytanie, które pojawia się na prezentacjach, mam tu je zapisane. Jak długo schną wydruki? Czy mogę od razu laminować po wydruku? Jeżeli chodzi o druk ekosolwentowy, szczególnie o ekosolwentowy, zaleca się, aby jednak te wydruki miały taki moment do odparowania i jakby wyschnięcia. Czyli rekomendujemy takie między 6 a 24 godziny. Mam już moje urządzenie w warsztacie, w drukarni, zakładam zupełnie nowe podłoże. Ile trwa czas kalibracji tego podłoża w drukarce? Taka podstawowa kalibracja, myślę, że około 5 do 15 minut. Epson ma dwie możliwości. Możemy sobie skalibrować to ręcznie albo automatycznie. Drukarka sama drukuje linie do kalibracji, sama je szczytuje, potem sama wprowadza poprawki. O, i to się dzieje zupełnie automatycznie. Tak, ale chciałam zaznaczyć, że jeżeli będzie taka potrzeba rozmowy z naszym technikiem od kalibracji tak naprawdę, to mamy taką osobę, bardzo chętnie zapraszamy do kontaktu. Czy kupując maszynę, dostanę do niej RIP, oprogramowanie? Jak najbardziej tak. Producent w swojej kompletacji tego urządzenia oferuje taki klasyczny startowy RIP, który jest w pełni funkcjonalny. Zarządza kolorem, przygotowuje nam świetnie plik do druku. Oprogramowanie to jest w stanie obsłużyć 4 dodatkowe plotery drukujące. A, czyli tym jednym RIP-em mogę obsłużyć 4 drukarki? Jak najbardziej tak. Na koniec ostatnie pytanie. Trochę nawiązujące do tego, co powiedziałem na samym początku. Czy Epson ma powtarzalność kolorów? Czy jestem w stanie wrócić do tego zlecenia po 3-4 miesiącach, po pół roku i mogę być pewien, że te efekty będą dokładnie takie same? Zastosowanie precyzyjnej i trwałej głowicy w urządzeniach SureColor gwarantuje nam doskonałą stabilność i bardzo dobre odwzorowanie kolorów. To jest bardzo ważne przy takich produkcjach seryjnych i wtedy, kiedy potrzebujemy tak naprawdę takiego dobrego odwzorowania kolorystycznego. Jak widzicie, legendarne już plotery serii S, solwentowe od Epsona, właściwie dostały drugie życie i ich upgrade myślę, że jest na tyle ciekawy, że warto to zobaczyć. I nie wierzcie nam na słowo, tylko przyjedźcie tutaj, dziewczyny Was na pewno dobrze ugoszczą i opowiedzą o tych urządzeniach nieco więcej. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego centrum pokazowego w Rąbieniu pod Łodzią. Wszystkich klientów, ale szczególnie tych niezdecydowanych, którzy szukają fajnych rozwiązań technologicznych. Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania, podrukujemy, potestujemy, pokażemy, co mamy na miejscu. Myślę, że będą Państwo zadowoleni. Zapraszamy.